W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zakończyć robótkę, aby jej brzeg się nie zwijał. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Na zdjęciu jest próbka dzianiny, której początek i koniec zrobione są tym samym sposobem, który polega na parokrotnym nabraniu oczek metodą szydełkową P. Oczka zamknęłam metodą łańcuszkową, aby wyglądały tak samo jak wykonany brzeg. Pierwsze nabieranie oczek zaczynam na 3-4 rzędy przed planowanym zakończeniem robótki. Najpierw otwieram wózek i przesuwam go na drugą stronę bez przerabiania rzędu. Włóczkę wyjmuję z wózka, a igły wysuwam maksymalnie do przodu. Następnie przesuwam do przodu igieł robótkę, aby powstała przerwa pomiędzy nią a płytą. W przerwie tej będę nabierała oczka. Początek włóczki powinien znajdować się po przeciwnej stronie wózka, aby oczka nabierane były w jego kierunku. Włóczka i przekładacz są po lewej stronie pierwszej igły. Na przekładacz skierowany haczykiem do góry nawijam włóczkę i przekładam go pod pierwszą igłą, tak aby haczyk wyszedł do góry pomiędzy pierwszą a drugą igłą. Haczyk owijam włóczką i przeciągam go przez oczko w dół. Przekładam haczyk pod drugą igłą, aby wysunąć go do góry pomiędzy igłą drugą a trzecią. Oczko na haczyku powinno znajdować się poza skrzydełkiem haczyka. Na otwarty haczyk nawijam włóczkę i przeciągam go przez oczko w dół. Przekładacz ponownie przechodzi pod kolejną igłą, aby wyjść między następnymi dwoma igłami haczykiem do góry. Haczyk owijam włóczką i przeciągam go przez oczko w dół. W ten sam sposób nabieram oczka, aż dojdę do ostatniej igły po prawej stronie. Nawlekam oczko na igłę, przesuwam wszystkie oczka na igłach w kierunku płyty, wyrównuję je, nawlekam włóczkę na wózek, zamykam go i przerabiam jeden rząd. Otwieram ponownie wózek i przesuwam go z powrotem na prawą stronę robótki, aby nabrać kolejny rząd oczek. Powtarzam wszystkie czynności jeszcze 2 razy, zanim zamknę oczka i zakończę robótkę. Chciałabym teraz pokazać, co zrobić, gdy wózek się zatrzyma w połowie rzędu i nie będzie chciał dalej przejechać. Tak się może wydarzyć, ponieważ po nabraniu oczek będzie dodatkowy rząd na igłach do przerobienia. Wtedy należy otworzyć wózek i przesunąć go do końca rzędu. Wtedy wysuwam igły do połowy, a ich haczyki powinny być otwarte. Kładę na nie włóczkę i przesuwam igły delikatnie do tyłu, tak aby skrzydełka spadły na haczyki. Wtedy, zaczynając od ostatniej igły, przesuwam je pojedynczo do tyłu do pozycji pracy, przerabiając każde oczko ręcznie. Gdy wszystkie oczka będą przerobione, kontynuuję nabieranie oczek lub, jak w moim przypadku, mogę zacząć zamykać oczka. Przy pomocy transfera przenoszę drugie oczko na pierwszą igłę, po czym obydwa oczka przenoszę z powrotem na igłę drugą i przerabiam je razem. Dzięki takiej kolejności przenoszenia oczek, po zakończeniu powstanie łańcuszek, który będzie wyglądał tak samo jak wcześniej nabrane oczka. Proszę uważać, aby przy zamykaniu oczek nie ściągać ich za bardzo. Aby łatwiej kontrolować naprężenie powstającego brzegu, jego początek zawiesiłam na pierwszej igle. Po zakończeniu odcinam włóczkę, zdejmuję próbkę z maszyny i widać, że obydwa końce dzianiny są takie same i nie zwijają się. To już wszystko w tym filmiku. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do pytań i komentarzy, a także do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.